Cześć. Cześć. Dzisiaj ponownie jest z nami Ewelina Kurtys. Rozmawialiśmy niecały rok temu na temat platformy Final Spark, czyli no nie będziemy teraz wszystkiego powtarzać ani przedstawiać ponownie Eweliny. Ja tutaj zapraszam na ten poprzedni film, jeżeli ktoś go nie oglądał, ale generalnie temat dotyczy urządzeń obliczeniowych, powiedzmy nie elektrycznych, tylko takich bardziej właśnie biologicznych, charakteryzujących się tym, że korzystają jako ze źródła energii cukru, a raczej nie prądu, chociaż też chyba mówiliśmy, że odrobinę też go muszą mieć pod pewnymi względami. No w każdym razie była to bardzo ciekawa rozmowa, zresztą chyba taki pierwszy film na moim kanale, który się cieszył dużą popularnością, więc w ogóle chciałem Ci podziękować, bo myślę, że pomogłaś go trochę rozkręcić. Natomiast właśnie pamiętam, że wtedy dla mnie Dziękuję bardzo. takim może lekkim rozczarowaniem, lekką taką smutną nutą było, że mówiłaś, że wszystkie zastosowania, wszyscy klienci to są tylko takie raczej obliczeniowe rzeczy eksperymentalne, a ostatnio pisałaś mi, że macie dużo więcej użytkowników. I czy właśnie jakiś to taki zakres się powiększył? Może? Tak, właściwie zainteresowanie naszą platformą wzrasta cały czas i na początku były to tylko uniwersytety i naukowcy, bo jednak ten etap rozwoju jest cały czas dosyć wczesny. Tak jak mówiłam wcześniej, to na tym etapie możemy zachować jeden bit informacji w naszych neuronach. Zaczynają się nami interesować też firmy prywatne i też startupy i nawet prywatne osoby, które są zafascynowane tematem i są gotowe zapłacić za to, żeby móc używać naszej platformy, naszego laboratorium zdalnie, żeby mieć do niego dostęp. Także jesteśmy tym mile bardzo zaskoczeni. Nie spodziewaliśmy się tego i nie był to właściwie cel projektu, ponieważ celem projektu jest zbudowanie komputerów z żywych neuronów. Natomiast ta platforma to jest właściwie efekt uboczny tego, że nasze laboratorium jest całkowicie zdalnie dostępne i zaczęło się to w czasie COVID-u, kiedy nie mogliśmy chodzić do laboratorium, nasi inżynierowie musieli mieć dostęp i właściwie zbudowali to dla siebie, a później, skoro już stwierdziliśmy, że laboratorium jest dostępne zdalnie, no to fajnie by było może poszukać współpracy z innymi. No i tak się zaczęło. Najpierw naukowcy, a później właśnie zaczęli się tym interesować też inni. A możesz zdradzić jakieś tak trochę, jeśli chodzi o te zastosowania takie właśnie bardziej firmowe, co powoduje, że oni do Was przychodzą? Co dla nich jest takim punktem, prawda, kluczowym, żeby tego używać? Właśnie jakieś takie rzeczy związane z energią, czy coś innego? Jesteśmy w stanie wiedzieć w 100%, bo nasi klienci nie muszą nam mówić, po co używają platformy i oczywiście nie muszą się nam tłumaczyć. Natomiast ogólnie na pewno są to zespoły R&D, zawsze. A jeżeli w dużej firmie to są zespoły R&D, takie bardzo zaawansowane, które po prostu chcą zobaczyć, co jest możliwe kilka lat. Także to są takie grupy, które właśnie zajmują się tym, co jest właśnie na granicy tego, co jest możliwe. No i startupy na pewno, startupy dlatego, że wierzą w to, że to jest przyszłość, czyli bardziej myślę, że ludzie się tym interesują nie dlatego, że można coś zrobić obecnie z neuronami, no bo obecnie nie można jakby używać ich do czegoś praktycznego, natomiast bardziej są to ludzie, którzy wierzą w to, że będzie można to skomercjalizować w ciągu kilku lat. Chociaż jest to dosyć optymistyczne, bo my sobie dajemy czas 10 lat na komercjalizację, no ale niektórzy wierzą, że może wcześniej. Także to jest głównym motorem. Jest ta fascynacja i wiara w to, że ta technologia będzie działać i że warto się tym interesować. Mhm. No ale załóżmy nawet ten właśnie scenariusz 10 lat i jakiś taki optymistyczny, to co właśnie wtedy po tych 10 latach będzie tą taką przewagą konkurencyjną tego typu rozwiązań? Co sprawi, że ludzie, firmy zaczną stosować takie możliwości obliczeniowe, a nie inne? I jakie tego będą też następstwa? Na pewno wydajność energetyczna to jest główny cel.
i powód, dlaczego w ogóle używamy żywych neuronów do przetwarzania informacji, albo raczej staramy się ich używać w naszym laboratorium, więc to będzie na pewno główny powód, ponieważ według naszych obliczeń, nawet biorąc pod uwagę wszystkie koszty obsługi laboratorium i tego, że oczywiście to jest bardzo skomplikowane, że potrzebujemy naukowców, żeby się zajmowali tymi neuronami i bardzo muszą być wykwalifikowani i to wszystko musi być w bardzo specyficznych warunkach, żeby neurony mogły długo przeżyć, to mimo to, biorąc pod uwagę te wszystkie koszty obsługi, to obniży koszty dziesięciokrotnie. Jeżeli byśmy chcieli robić sieci neuronowe na prawdziwych neuronach w porównaniu do cyfrowych obecnie. Także to są nasze oczywiście, dzisiaj działa nasze laboratorium, jakie są koszty na małą skalę, także być może w przyszłości będzie to jeszcze bardziej wydajne, być może jeszcze bardziej obniżymy koszty. Także to będzie najważniejsze. No i są jeszcze inne sprawy. Możemy podejrzewać, że z racji tego, że mózg ma trochę inne właściwości w przetwarzaniu informacji niż komputery cyfrowe, więc na pewno możemy się spodziewać, że jeżeli taki komputer będzie działał z żywych neuronów, że on będzie trochę inaczej działał, być może będzie inaczej trochę przetwarzał informacje, będzie miał inne zalety, ale też inne wady niż komputery cyfrowe. Czyli na przykład możemy powiedzieć, że komputery cyfrowe takie charakteryzują się tym, że no oczywiście zużywają bardzo dużo energii, no i też analizują jakby wszystkie informacje w taki sam sposób, czyli jeżeli na przykład analizujemy obrazy, to dla komputera każdy piksel jest tak samo ważny, nawet jeżeli mamy jakieś tło na przykład na większości obrazu, które nie ma znaczenia, to jakby dla komputera to wszystko jest tak samo traktowane. Natomiast nasz mózg działa inaczej. My spodziewać, że neurony będą przetwarzały informacje troszeczkę inaczej, że te algorytmy będą działały na pewno trochę inaczej niż w komputerach cyfrowych. Ciężko jest przewidzieć, do czego to doprowadzi, ale to jest tak samo, jak na przykład wiele lat temu były tranzystory wynalezione, też nikt nie przewidział, że będzie internet, że będziemy mieli smartfony, także często jest trudno przewidzieć. Możemy tylko spekulować, jakie będą konsekwencje, ale na pewno będzie mniejsze zużycie energii i to o tym możemy być chyba pewni. Tak, no właśnie tam widziałem tą twoją publikację, to do niej może zaraz przejdziemy i wtedy możemy tych różnic więcej omówić, ale jeszcze mam jedno pytanie takie a propos właśnie zasilania. No bo one się żywią tą, powiedzmy, wodą cukrową. I czy to jest tak, że muszą w niej być cały czas? Czy to jest tak, że jeżeli to byłoby jakieś takie urządzenie, jakieś mobilne, czy to w dronie, czy tam, nie wiem, nazwijmy to w laptopie, telefonie, to może przez parę godzin sobie gdzieś tam operować i potem wraca do jakiejś bazy i tam sobie je ten cukier? Niestety nie jest to możliwe. Neurony muszą być zawsze w medium, czyli to tak nazywamy ten płyn, w którym one się znajdują, w którym się znajdują wszystkie składniki odżywcze, no i przede wszystkim też woda, bo żywe komórki nie mogą być suche, muszą być cały czas w płynie. No i muszą mieć dostarczany tlen oczywiście i jest to tak samo, możemy spojrzeć jak żywe nasze komórki w mózgu. Niedotlenienie może zabić mózg nawet w ciągu kilku minut, także jest to bardzo, bardzo ważne, żeby neurony miały dostęp do tlenu i do wszystkich składników odżywczych przez cały czas. I nasza wizja też jest taka, żeby te komputery były centralne, bo wydaje nam się, że to ma większy sens, że wtedy można mieć te takie centralne laboratoria, do których będzie dostęp zdalny i będzie można się połączyć i wszystko będzie pod kontrolą. Natomiast technicznie jest możliwe to jednak, żeby zrobić przenośne urządzenia i to właściwie robią nasi konkurenci z Australii, Cortical Labs. Oni starają się budować takie komputery, które mogą być przenośne i można sobie zamówić je do domu. Jednak cały czas neurony muszą być zawsze w medium, czyli muszą mieć zawsze tą odpowiednie środowisko, czyli tak naprawdę wszystko musi być identycznie tak jak w laboratorium, tylko że na małą skalę. Także jest to możliwe, żeby je przenosić, ale zawsze muszą mieć wszystko tak samo, jakby były w laboratorium. Czyli temperatura pewnie też musi być wtedy dość taka stabilna, prawda?
Tak, jak najbardziej. I tak, to jest jeden z krytycznych takich warunków. Temperatura, oczywiście, tak samo jak dla nas, jesteśmy stałe cieplni, potrzebujemy stałej temperatury, tak samo dla neuronów. I jest to taka fizjologiczna temperatura, tak samo jak w naszym organizmie. No dobrze, to przejdźmy może do tej publikacji. Tu jeszcze mamy widok na komputer, ale tutaj widziałem, że właśnie robiłaś takie podsumowania i porównania obecnych komputerów i tych biologicznych. Tak, ponieważ widzimy zbliżający się problem ze sztuczną inteligencją, który może nie każdy jeszcze docenia dzisiaj, jednak ten problem cały czas wzrasta, no i możemy się spodziewać, że kiedyś stanie się ważny, a problemem tym jest to, że sztuczna inteligencja zużywa bardzo dużo energii, jest bardzo żarłoczna energetycznie i szczególnie jest to widoczne w przypadku dużych modeli językowych. Ostatnio krążył po internecie taki artykuł, w którym mówiono o tym, że samo mówienie proszę i dziękuję do czata GPT kosztuje OpenAI miliony dolarów, zużyte na energię elektryczną, żeby przeprocesować te informacje. Także to jest duży problem. Zużycie energii wzrasta wykładniczo. Jest wiele publikacji na ten temat, że sztuczna inteligencja zużywa wykładniczo coraz więcej energii. No i jeszcze nie jest to największy, może taki straszny problem, no ale możemy się spodziewać, że w przyszłości będzie trzeba na to mieć rozwiązanie. I przewiduje się takie dwa kierunki, że z jednej strony możemy szukać alternatywnych źródeł energii, a z drugiej strony alternatywnych metod przetwarzania informacji. No i ja osobiście wierzę bardziej w tą drugą metodę, alternatywnych metod przetwarzania informacji. No i wiele z tych metod, nie wszystkie oczywiście, mogą być inspirowane ludzkim mózgiem. Dlatego, że wiemy, że ludzki mózg jest ekstremalnie wydajny energetycznie, więc tworząc nowe technologie do przetwarzania informacji, możemy inspirować się tym, jak ludzki mózg przetwarza informacje i starać się to wdrażać do nowych technologii, po to, żeby one były bardziej wydajne energetycznie. No i o tym jest właśnie ten artykuł, o tym, jakie się badania prowadzi w tym kierunku. I też mogę powiedzieć, że to można robić na różnych poziomach. Można robić zwykłe symulacje, cały czas używając tradycyjnych komputerów, albo możemy też starać się zmieniać sprzęt, płytki, te cyfrowe, zmieniać ich architekturę, tak żeby bardziej przypomniała ludzki mózg. Są takie projekty. Albo nawet możemy wprowadzać elementy analogowe do sprzętu obliczeniowego, bo nasze neurony też przetwarzają informacje analogowo i wiele osób wierzy, że to jest bardziej wydajne energetycznie. Albo możemy nawet iść jeszcze dalej, bardziej w większe ekstremum i właśnie zamiast wprowadzać sztuczne elementy analogowe, możemy powiedzieć, OK, może będziemy używać neuronów prawdziwych. Także są różne poziomy, jak bardzo możemy się inspirować ludzkim mózgiem w tworzeniu nowych technologii. Pisałaś też, że dużo się u Was dzieje tak w kontekście publikacyjnym. Tak, ten temat budowania komputerów z żywych neuronów no jest bardzo fascynujący. Jak widać, nie tylko dla nas i nie tylko dla naukowców i różnych geeków technologicznych, ale też dla szerszej publiczności, bo coraz więcej jest publikacji na nasz temat. Dużo dzieje się w social mediach, ale też bardzo dużo jest publikacji właśnie w różnych takich w gazetach, też dużo filmów ostatnio było robionych na nasz temat. Ostatnio mieliśmy ekipę Bloomberga u nas, co też nam dodało trochę popularności. Także myślę, że temat jest bardzo fascynujący. Czasami trochę niektórzy są przerażeni tym pomysłem albo troszeczkę się go obawiają, ale wiele osób jest zafascynowanych i ciekawych tego, co robimy. No dobrze, to dziękuję bardzo za update i życzę w takim razie dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.